Hello, hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć poważny, ponieważ jego tematem jest wiara. A nazwałam go Kochaj bliźniego swego, bo jednak ta fraza bardzo się kojarzy z wiarą katolicką, a jednak nie każdy katolik tego przestrzega. I uważam, że ta fraza w niektórych przypadkach wskazuje na najcudowniejszych ludzi ever, a w niektórych przypadkach pokazuje naprawdę ogromną hipokryzję. Ogólnie w tym odcinku chciałam się skupić na swoich doświadczeniach związanych z wiarą i dlaczego w sumie już nie jestem katoliczką, ale też powiedzieć o kwestii wiary ogólnie i oczywiście nie tylko o wierze katolickiej. Także let's go z tematem. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem od czego zacząć. Więc może na początek powiem, że absolutnie szanuję każdego wyznanie. Nie każdą religię rozumiem, niektórych kompletnie nie zrozumiem, ale feel free to be yourself, ok? I moim celem nie jest tutaj, żeby, wiecie, jechać po danych wyznaniach, no absolutnie nie. Chciałam po prostu powiedzieć o tym, co mi się tak naprawdę nie podoba, głównie w Polsce, no bo w sumie w Polsce żyję, więc w Polsce wiem, jak to wygląda. A w Polsce podejście do wiary jest często bardzo instytucjonalne, nieosobiste i do tego widać taką indoktrynację pod tym kątem, że ludzie mają bardzo zamknięty światopogląd. Bardzo. Oczywiście nie wszyscy, ale po prostu spotkałam się z wieloma ludźmi, którzy, wiecie, myślą, że tylko ich wyznanie jest prawdziwe i nie ma nic więcej. No sorry, ale tak to nie działa. No przynajmniej według mnie. Bo spójrzmy na to wszystko logicznie. Skąd wiemy, że dany Bóg istnieje? Szczerze mówiąc, uważam, że my jako ludzie po prostu potrzebujemy jakiejś siły nadrzędnej w swoim życiu, do której zawsze możemy się zwrócić, którą zawsze możemy poprosić o pomoc. Tyle. I dla niektórych będzie to Bóg stricte katolicki albo po prostu chrześcijański, wiecie, protestancki, prawosławny. Dla niektórych to będzie Allah, dla innych będzie to moc kryształów i konstelacji gwiazd, wiecie, kosmos. Dla jeszcze innych, tak jak dla mnie, tą siłą nadrzędną jest po prostu podświadomość. I ogólnie temat religii jest bardzo, bardzo, bardzo złożony i też od razu mówię, ja nie jestem ekspertem w temacie, więc ja mogę powiedzieć tylko o swoich doświadczeniach. No i trochę też, mówiąc kolokwialnie, ponarzekać na to, jak niektórzy ludzie są bardzo zamknięci w swoich poglądach i kompletnie nie patrzą dalej i ślepo wierzą w to, co zostało im wpojone. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że to nie zawsze musi być stricte całkowita ich odpowiedzialność. Może na początek powiem Wam o swojej historii, jak to u mnie wyglądało. Ja od dziecka udzielałam się w kościele. Śpiewałam w scholi dziecięcej. Znałam w mojej parafii wszystkich księży, wszystkie siostry zakonne. Tylko że ja byłam, wiecie, bardzo mała, no ile ja miałam lat? 8, 9, 10? Nie wiem, kiedy odeszłam z tej scholi dziecięcej, jak miałam 12 lat. I szczerze mówiąc, ja kompletnie nie pamiętam, czy ja chodziłam tam dlatego, że chciałam służyć, wiecie, w kościele i w ogóle, czy chodziłam tam dlatego, że po prostu rozwijałam tam swoją pasję muzyczną. Nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć. Jednak, tak jak już wcześniej wspomniałam, odeszłam z tej scholi i nie chodziłam w sumie do kościoła, albo raz na jakiś czas chodziłam. Jakoś tak to było. Aż zaczęły się przygotowania do bierzmowania. Miałam 14 lat. Poszłam na pierwsze spotkanie do bierzmowania. I był na tym spotkaniu ksiądz, którego naprawdę uwielbiam do tej pory. Już nie mam z nim długo kontaktu, bo on się i tak przeniósł w ogóle na inną parafię, nawet już nie pamiętam gdzie, ale naprawdę go uwielbiałam i uwielbiać zawsze będę. I on rozdawał nam chyba jakieś książeczki do tego bierzmowania, wiecie, żeby tam wpisywać, ile się tam było na spowiedzi, ile coś tam w ogóle do tej kwestii to ja zaraz przejdę. I później, wiecie, do kwestii spowiedzi i tego, co się dzieje w kościele katolickim, co uważam za dziwne po czasie. No ale dobra, on rozdawał te książeczki, no i jak nie zobaczył, to tak rzucił tak szybko takie pytanie, może dołączysz do scholi młodzieżowej? A ja byłam taka, no dobra, spoko. Nie wiem, czy wtedy chciałam tam dołączyć, czy nie chciałam. Wiem, że nie byłam asertywna, więc i tak bym się zgodziła, ale no dołączyłam. I jak się zaczęły te spotkania do bierzmowania, to ja nagle wkręciłam się w tak potężny katolicyzm, że wręcz fanatyzm.
I w tym momencie nie przesadzam. I ja wtedy właśnie miałam te 14-15 lat i to był najgorszy okres mojego życia, mimo wszystko, dalej tak uważam, ponieważ miałam wtedy bardzo potężne zaburzenia psychiczne i nie miałam żadnej terapii i to jest już bardziej prywatna moja sprawa. No ale wiecie, nie byłam w terapii i tak naprawdę to był czas, kiedy ja wegetowałam z dnia na dzień. Ja nie żyłam, tylko po prostu wegetowałam i walczyłam o to, żeby następnego dnia rano się obudzić. No to po prostu było straszne. I chyba właśnie te spotkania, kiedy ja uznałam, że mogę mieć siłę nadrzędną w postaci Boga, nikt mnie nie chce wysłuchać, więc Bóg mnie wysłucha, to ja weszłam w to na pełnej. I to tak naprawdę potężnie na pełnej. I teraz Wam powiem, jak to wyglądało. Na jednym z pierwszych spotkań wykład prowadził pewien ksiądz. Nie pamiętam, skąd on był, bo on przyjechał z innej parafii, chyba z innego miasta. Nie mam pojęcia, kto to był. Naprawdę nazwiska, nic kompletnie nie pamiętam. Ale wiem, że powiedział dwie rzeczy. Że Hello Kitty jest dziełem szatana i powiedział historię o tym, jak dziecko, które posiadało Hello Kitty, nagle zaczęło mówić jakimś męskim głosem, jakby diabeł przez niego przemawiał. Jako że wtedy miałam już zaburzenia lękowe, to zaczęłam w to wierzyć. I druga rzecz była taka, że krzyż chroni przed złymi duchami i trzeba mieć krzyż w pokoju, bo inaczej te złe duchy mogą nas opętać, czy coś takiego. Oczywiście też w to uwierzyłam. I to jest właśnie już, mogę tak się zatrzymać na chwilę i uważam, że właśnie tego typu gadanie, w ogóle już z tym Hello Kitty to jest absurd. Jakby to jest tylko zabawka dla dzieci. Ja nie rozumiem w ogóle, skąd to się ludziom wzięło, ale dobra. Na przykład z tym krzyżem. Ja uważam, że tego typu mówienie, w sensie tego typu wypowiedzi są po prostu szkodliwe, no. Wiecie, ludzie są różni i niektórzy mogli sobie powiedzieć, a to są bzdury. Niektórzy mogli sobie powiedzieć, okej, to jest prawda, muszę w to wierzyć, czy tam, nie wiem, w rodzinie mnie nauczyli, że wiara katolicka jest najważniejsza, więc trzeba w to wierzyć, nie wiem, ale tak po prostu wierzyć. A niektórzy będą tacy jak ja, którzy będą się bać i będą robić wszystko, żeby nic złego ich nie opętało. Ja nie zapomnę, jak ja tego samego dnia wróciłam do domu i poprosiłam mamę, żeby mi zawiesiła krzyż w pokoju. Bo ja wtedy miałam też potężnie rozwiniętą fobię przed zjawiskami paranormalnymi, chociaż w tym momencie nawet nie wiem, czy w nie wierzę. Chyba trochę tak. Ale jakby miałam potężną fobię, wiecie, przed jakimiś duchami i w ogóle. I już się nie będę wgłębiać dlaczego, bo to też jest pokręcone. No ale miałam tą potężną fobię, no i przez to ja już powiedziałam, że ja muszę mieć krzyż w pokoju, bo inaczej to mnie coś opęta i tyle. No i oczywiście mama zawiesiła mi ten krzyż. I na początku w sumie było niewinnie, że ja się wkręciłam w te przygotowania do bierzmowania, że ja po prostu dużo służyłam w tej scholi młodzieżowej i w ogóle. A potem się zaczęło. Zaczęły się myśli typu wszystko, co zrobię, jest grzechem, więc bałam się jakkolwiek ruszyć ze swoim życiem. W pewnym momencie wyszukiwałam w kalendarzu wszystkich świąt, w które katolik powinien iść do kościoła, czyli nawet jakieś święta, o których nigdy w życiu nie słyszałam i są w środku tygodnia i większość osób nawet nie wie o ich istnieniu, ale ja i tak musiałam wtedy iść do kościoła, bo gdybym nie poszła, to już bym miała grzech, no nie? I w ogóle taki mój fanatyzm trwał do 18 roku życia i ja pamiętam, że jak miałam 18 lat, to ja chciałam zrobić sobie pierwszy tatuaż. I się umówiłam na pierwszy tatuaż. I dosłownie ja rano się modliłam, żeby mi Bóg wybaczył, że wszystko będzie okej, żeby nic się złego nie stało na tym tatuażu, bo uważałam, że tatuaże to grzech, bo w Biblii było napisane, że nie będziecie się tatuować, ja jestem Pan, coś takiego. Zaczęłam czytać różne fora na temat tego, czy tatuaże serio są grzechem. Zaczęłam sobie tłumaczyć, że tatuaże nie są grzechem w momencie, w którym jeden ksiądz je posiada i w ogóle szereg różnych dziwnych rzeczy. O niektórych nawet nie chce mi się tutaj mówić, bo nie, po prostu nie. Oczywiście wszystko było dobrze na tatuażu, nie? I no nie uważam tego za grzech, jakby. No nie. Ja teraz wyznaję to, że my możemy się pomylić w życiu albo zrobić coś źle. No nie? I niektórzy mogą to brać po prostu za grzechy. To, że zrobimy coś źle. Ale w moim słowniku w głowie nie ma takiego słowa jak grzech. Ale wracając jeszcze do modlitwy, to powiem Wam, że ja też się wkręciłam w coś takiego, że
Ja nie byłam w stanie wyjść z domu bez modlitwy i czasem też pójść spać bez modlitwy w pewnym momencie życia. I ja dosłownie klęczałam na łóżku albo na podłodze, różnie, przed tym krzyżem w moim pokoju i się modliłam. Czasem klęczałam pół godziny i się modliłam. I ja w tej modlitwie musiałam powiedzieć wszystkie formułki, jakie sobie wymyśliłam, że mam powiedzieć, a w międzyczasie jeszcze mówiłam swoimi słowami, opowiadałam o wszystkich problemach, prosiłam o pomoc i takie tam. Najbardziej zapadła mi w pamięć sytuacja, kiedy dostałam ataku paniki podczas modlitwy. I to jest dosyć prywatne wyznanie, ale jestem na nie gotowa. Ja wtedy klęczałam na podłodze, była 2 w nocy, modliłam się i w pewnym momencie zaczęłam mieć takie dzwonienie w uszach, zaczęłam mieć zimne poty, nie mogłam oddychać, nie wiedziałam, co się wokół mnie dzieje. Naprawdę mnie tak odcięło, że ja serio myślałam, że coś mi się dzieje, że ja umrę. I wiecie co? Ja nie zadbałam o siebie wtedy. Po pierwsze, ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Po drugie, nie obudziłam mamy, żeby powiedzieć jej, ej, coś się dzieje. Nie. Wiecie, co ja zrobiłam? Ja się modliłam dalej, w tym stanie, bo nie byłam w stanie wstać z kolan do momentu, aż nie powiedziałam wszystkich formułek, które sobie wymyśliłam. Dlatego szybko je powiedziałam i dosłownie wstałam, miałam 1 krok do łóżka, położyłam się, poszłam spać i rano wstałam z takim, co się właśnie odwaliło. No i wiecie, atak paniki atakiem paniki, to jest bardzo poważna sprawa, nie powinny się takie rzeczy dziać ludziom, no ale jednak się dzieją i ja też to miałam wiele razy w życiu, okej, tylko że tutaj właśnie spójrzmy na to, że ja miałam gdzieś to, co się ze mną dzieje. Bo dla mnie najważniejsze było to, żeby dokończyć modlitwę, bo inaczej to ja się bałam, że Bóg mi zrobi coś złego, czaicie to? To jest właśnie to, że jak ja wpadłam w fanatyzm religijny, to ja wpadłam w to, że wszystko jest grzechem i wpadłam w to, że jeżeli zrobię cokolwiek źle, to Bóg mi zrobi krzywdę. To były naprawdę potężne zaburzenia lękowe. Wiecie, w pewnym momencie wyczytałam w internecie, że prawdziwy katolik nie powinien jeść w żaden piątek mięsa, więc przestałam jeść w piątek mięso. I bałam się, że jeżeli przez przypadek nawet zjem mięso w piątek, to Bóg mi zrobi coś złego. I nagrałam jakiś czas temu, kiedy ja się już chciałam wyrwać na amen z tego lękowego myślenia, że jem w piątek jajecznicę z parówką, czyli z mięsem. Ludzie się z tego śmiali, nie rozumieli, jak to jest tak naprawdę. W sensie nie mówię, że wszyscy, ale bardzo dużo osób wyśmiewało to, że ja to tak przeżywam, a ja serio czułam, jak fizycznie spada mi kamień z serca. Serio czułam to fizycznie w mojej klatce piersiowej, że ja się wyrwałam z tego lęku. I kto tego nie przeżył, nie zrozumie absolutnie nigdy. No i oczywiście, kończąc tą całą historię, w wieku tych 18-19 lat, tak naprawdę odcięłam wszystkie kontakty związane z kościołem, poszłam swoją drogą i tak mi było lepiej, szczerze mówiąc. I dalej jest mi tak lepiej. Nie dlatego, że uważam, że wiara w Boga jest zła. Nie. Jeżeli ktoś chce wierzyć, to niech wierzy. Po prostu uważam, że wiara nie powinna się opierać na lęku. I ja się czułam zamknięta jak w klatce, wiecie. Ja czułam, że nie mogę nic zrobić. Ja czułam, że nie mogę się ubrać tak, jak naprawdę w głębi duszy chcę, bo Bóg mnie ukarze za to, że nie wiem, założę za krótkie spodenki. To było wszystko pokręcone. I bardzo się cieszę, że się z tego wyrwałam i po prostu mi osobiście, też patrząc na moje zaburzenia psychiczne, które mam i dalej z nimi walczę, no lepiej jest mi po prostu nie wkręcać się w żadną wiarę, być poza tym, wierzyć w potęgę podświadomości, wierzyć w jakąś siłę nadrzędną, która tym wszystkim kieruje, ale bliżej nieokreśloną i uważam, że w sumie ta podświadomość jest tą siłą nadrzędną, więc to się wszystko łączy. I tak mi jest lepiej. Tak mi jest lepiej. I mam prawo iść tą drogą. I właśnie mówię o tym, że wiara nie powinna opierać się na lęku, tylko na miłości i nadziei. A bardzo często jest tak, że ludzie nawet nie myślą, po co im ta wiara. Tylko albo się boją sprzeciwić, albo są tak zamknięci, że nie patrzą na nic więcej. Bo tak zostali wychowani i koniec. I to mnie najbardziej denerwuje, tak serio. Nie katolicyzm sam w sobie. Bo to jakby to jest jedna z wiar.
I niech se ktoś wierzy, jeżeli chce wierzyć, spoko. I wiecie, ja jak służyłam w tym kościele, to zdążyłam się bardzo, ale to bardzo napatrzeć na to wszystko na backstage'u, że tak powiem, czyli na plebanii. No i wiecie, luz, no plebania, dom księży, samo w sobie miejsce spoko, nawet tam parę razy dobry obiad zjadłam od księży, także fajniutko. Ale na przykład pamiętam czasy COVID-a, kiedy nie chodzili księża po domach po kolędzie, tylko były takie pakiety kolędowe, przynajmniej w Tomaszowie, że ludzie mieszkający w danych blokach przychodzili na daną mszę danego dnia o danej godzinie i każdy na koniec mszy, czy tam na początku? Nie wiem, chyba na końcu, dostawali takie pakiety kolędowe. I tam była woda święcona, kreda, nie wiem czy nie trochę sianka, nie pamiętam do końca. No ale najbardziej pamiętam, że była woda święcona, bo wiecie, ja kiedyś myślałam, że woda święcona to jest jakaś, wiecie, nie wiadomo jaka woda. To ja wam powiem, jak powstaje woda święcona. Nalewa się wodę do wiadra i ksiądz odmawia specjalne błogosławieństwo nad tą wodą. Pamiętam to, raz to się działo przy mnie. I wiecie, jeżeli dla niektórych kamienie mają magiczną moc, to dla niektórych woda święcona, po prostu błogosławiona przez księdza, też będzie miała magiczną moc. Spoko. Tylko na logikę. Dlaczego ludzie, katolicy, niektórzy, tacy dewoci zazwyczaj, fanatycy, mówią, że tylko ich wersja jest prawdziwa, skoro i tutaj to jest po prostu oparte na podświadomości, że wierzą w to, że to jest święcone, więc to jest święcone. Tak jak ludzie, którzy wierzą w talizmany, wierzą, że to im daje szczęście, więc podświadomość działa i te talizmany dają im to szczęście. Więc po prostu dlaczego? Dlaczego to jest takie zamknięcie w tym kraju? Właśnie mówię głównie o katolicyzmie, bo to jest naprawdę zamknięcie totalne. Wiecie, z jakimi spotkałam się sytuacjami w kościele? Jednej z nich to ja do końca życia nie zapomnę. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ja byłam w kościele w sukience, takiej dosyć, takiej co nosiłam na jakieś apele. Czarna sukienka, ona była gdzieś do kolan, może lekko przed kolana, lekko. No to jest ważne w tej historii. I ja wtedy byłam tak odświętnie ubrana i w ogóle jeszcze miałam szpilki na sobie, bo ja wtedy coś robiłam w tym kościele. Ja nie wiem, czy ja nie odbierałam w ogóle przed ołtarzem jakiegoś stypendium z fundacji przy kościele, której wtedy pomagałam i dostałam jakieś tam dofinansowanie do czegoś. Nie wiem, coś takiego było w moim życiu, okej? I ja chyba wtedy właśnie to odbierałam i ja na koniec mszy klęczałam w pierwszej ławce, czyli praktycznie na ziemi klęczałam i widzę, że jakaś pani stoi koło mnie. Ja klęczę, ja się modlę na koniec mszy, a pani jakaś starsza stoi koło mnie. I stoi i się nie rusza. W mojej głowie już wiecie, zadziałała intuicja w stylu co się dzieje, o co chodzi. No i wiecie, ja się przeżegnałam, wstaję, a ta pani do mnie podchodzi i mówi mi, że ta sukienka to jest za krótka do kościoła. To mnie wtedy zagięło mocno, a teraz sobie myślę, kurde, czy ta pani przyszła do kościoła umoralniać innych ludzi, czy przyszła tam dla Boga? To są właśnie dla mnie absurdy tego, jak niektórzy podchodzą do wiary. Nie samej wiary, tylko tego, jak ludzie podchodzą do wiary i jak Kościół katolicki w Polsce podchodzi do wiary. Oczywiście Kościół jako instytucja. Na przykład kwestia ubioru. No w moich oczach jest to tak naprawdę ograniczanie ludziom prawa do wyrażania siebie. Jeżeli ktoś się nie czuje ograniczony przez te zasady, to okej, absolutnie tego nie będę negować. Ale w moich oczach to jest po prostu dziwne. A już nie wspominam tutaj o muzułmanach, w których kobiety są zakryte od stóp do głów i tylko oczy im widać. To jest w ogóle dla mnie odebranie praw tym kobietom. Zresztą one i tak mają odebrane prawa, więc dlatego ja tego nie rozumiem w tej religii i nigdy tej religii nie zrozumiem. I trochę nie rozumiem tego, jak te kobiety mogą nie czuć się ograniczane. Chociaż w sumie jak wychowywały się w takim środowisku od dzieciaka, no to jest już tak potężna indoktrynacja, że one nawet nie wiedzą, że jest coś dalej. Że wiecie, że jest coś więcej, że można inaczej, że tak naprawdę wreszcie świata te prawa chociażby do ubioru, takiego jak się chce, są o wiele większe. Może one już chcą się same z siebie tak ubierać, bo po prostu tak zostały wychowane. No nie wiem, no powiem wam, że no po prostu takie kwestie są dla mnie jakieś niezrozumiałe i jakieś totalnie poryte. Wiara powinna być bardzo osobista, a niektóre właśnie wyznania
narzucają takie dziwne rzeczy, że to się w głowie nie mieści. Spójrzcie na przykład nawet na spowiedź. Jeżeli ktoś chce się spowiadać, jeżeli ktoś potrzebuje tego, żeby oczyścić siebie z jakiegoś poczucia winy, z negatywnych, znaczy nie negatywnych, tylko trudnych emocji, to okej. Okej, jakby nikomu tego nie zabronię. Tylko w moich oczach to wygląda tak, że tak naprawdę mówisz obcemu człowiekowi o tym, co zrobiłeś źle i w ogóle, że mówisz to do niego i liczysz na to, że on ci da zbawienie i wybaczenie jako pośrednik Boga. I ja wiem, że to jest służba Bogu, ale patrząc logicznie, co jest? Zwłaszcza, że odpusty, odpuszczenie grzechów, spowiedzi zaczęły się dlatego, że w średniowieczu Kościół chciał zarobić. I ludzie po prostu płacili za to, żeby ich grzechy zostały odpuszczone, żeby mieli zbawienie w niebie. I teraz ludzie chcą mówić, że to jest z dobroci serca i w służbie Bogu. Oczywiście niektórzy księża zrobią to z dobroci serca i w służbie Bogu, a niektórzy będą sobie myśleć, o fajnie, poznam, jakie ktoś zrobił złe rzeczy, coś tam, no nie? No, wiecie. No sorry, ale księża też ludzie i mogą być cudowni. Naprawdę poznałam cudownych księży i poznałam księży, których no nie poznałabym drugi raz, mówiąc łagodnie. Bo każdy jest tylko człowiekiem i to, że ktoś służy w kościele, to nie robi z niego od razu nieskazitelnego i idealnego. A mam wrażenie, że niektórzy tak myślą i właśnie ci fanatycy, ci dewoci, to jest tak okropne, tak straszne, tak powalone. Wiecie, kochaj bliźniego swego, właśnie ten tytuł odcinka. Pochodzi to z przykazania miłości. W katolicyzmie według Biblii jest to najważniejsze przykazanie, czyli będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą chyba jeszcze było. I druga część tego przykazania, a bliźniego swego jak siebie samego. I teraz spójrzmy na tą potężną hipokryzję fanatyków. Uważają, że są takimi idealnymi katolikami, ale jednak jak przyjdzie co do czego i na przykład ktoś się przyzna, że należy do społeczności LGBT, ktoś się przyzna, że nie wierzy w Boga, że ma inną wiarę na przykład, ktoś się przyzna, nie wiem, że po prostu nie chodzi do kościoła, to od razu to są ludzie, z którymi lepiej nie trzymać kontaktu i najlepiej w ogóle przenieść ich na swoją stronę, bo ich strona jest jedyna prawdziwa i że najlepiej im po prostu tłuc, że oni są źli i w ogóle ich wyzywać, że oni grzeszą i w ogóle co? Gdzie tutaj jest to kochaj bliźniego swego jak siebie samego? Ja wiem, że tutaj pewnie nie odkrywam Ameryki, pewnie dużo osób, które mnie słuchają tutaj, to wiedzą o tym wszystkim, ale kurde, ja uważam, że o takich rzeczach trzeba mówić najwięcej jak się da, bo po prostu mnie przeraża ta hipokryzja tego świata. I ja w ogóle się też bardzo wkręciłam w temat świadków Jehowy i to też jest w ogóle już pokręcone bardzo. I wiecie, co mnie denerwuje w świadkach Jehowy? Bo jeżeli ktoś sobie chce w to wierzyć, to niech wierzy, chociaż uważam, że to już jest naprawdę bardzo na pograniczu sekty, jak nie sekta. Ale jak ktoś do niej należy, to niech sobie należy. Gratuluję ludziom, którzy się z tego wyrwali. Oglądam też jedną właśnie z takich osób. Ona ma na imię Tulia i ja mam jej książkę. I jak tylko będę miała czas, to ja ją przeczytam. Książka Jak rozbiłam szkło podobno super się czyta i ja naprawdę się mega wkręciłam. Ja nawet oglądałam u Dominika Bossa, jak reaguje na bajki Świadków Jehowy. Niezła jazda, no, muszę przyznać. I dosłownie tam było, że no jak się bawisz, to źle, musisz siedzieć nad tymi książkami o Bogu, nie możesz czytać nic naukowego, bo to Bóg jest najważniejszy, coś tam. Wiecie co? Ja po prostu tego nie rozumiem i ja nigdy nie zrozumiem, naprawdę przysięgam, nigdy, przenigdy nie zrozumiem czegoś takiego. Zwłaszcza po tym, jak sama kilka lat tkwiłam w tym, że Bóg jest najważniejszy i pomimo tego, że na przykład, o nie zapomnę, jak miałam jeszcze tutaj stare filmiki na YouTubie, takie stare i mój pierwszy filmik to było chyba Q&A i ja tam powiedziałam, ktoś się mnie zapytał, co jest dla mnie najważniejsze w życiu. I ja powiedziałam, że no bycie sobą jest bardzo ważne i dla mnie najważniejsze było bycie sobą, ale czułam, że muszę powiedzieć też, że Bóg jest dla mnie najważniejszy, że jednak na pierwszym miejscu to jest Bóg, bo się bałam, że stanie się coś złego, jeżeli tego w tym filmiku nie powiem.
Więc ogólnie no mi ręce opadają, no co wam mogę powiedzieć, no. Po prostu uważam, że religia to jest kwestia osobista, kwestia podświadomości tego, czego ludzie potrzebują, aby żyło im się lepiej. Niektórzy potrzebują Boga katolickiego, niektórzy potrzebują kryształów, a niektórzy potrzebują po prostu świadomości, że jest podświadomość. I każdy ma prawo żyć tak, jak chce, bo tak jak mówię, ja nie chcę tutaj zabronić komuś żyć w dany sposób, tak? No nie, tylko po prostu ja nie rozumiem, czemu w Polsce jest takie zamknięcie na to, że jakby tylko katolicyzm jest prawdziwy i nic więcej. Jezu, no szkoda gadać. Wiecie, ja też usłyszałam, że moje tatuaże to są złe energie i w ogóle, i że jedyną terapią, jaką potrzebuję, jest powrót do Boga i Kościoła. Nieważne, że choruję na złożony zespół stresu pourazowego i raczej sama modlitwa w tym nie pomoże i potrzebna jest terapia. Taka wiecie, u psychoterapeuty. I wiecie, jeżeli komuś by pomogła ta modlitwa w procesie wyjścia z tej choroby, czy jakiejkolwiek innej choroby, czy to fizycznej, czy to psychicznej, okej, serio, nie zaprzeczam temu. Tylko jednak niektórzy ludzie są na tyle zamknięci, że uważają, że w sumie terapia to gówno, bo najlepsza terapia to jest Bóg. I dlaczego w ogóle powiedziałam, że to nie do końca może być odpowiedzialność tych ludzi, którzy tak robią? No bo wiecie, ci ludzie też mieli rodziców, pewnie się wychowywali ci ludzie w takim środowisku też zamkniętym i później z tego po prostu nie wyszli. Dlatego nie do końca to jest ich odpowiedzialność, tylko że jak osiągnęli pełnoletność i stali się dorośli i dojrzali, to mogli wybrać, żeby spojrzeć na coś inaczej, ale jednak nie wybrali, więc nie do końca ich odpowiedzialność, ale trochę tak. Tylko ja też jestem świadoma, że temat psychologii, podświadomości i w ogóle w tych pokoleniach obecnych starszych ludzi, naszych dziadków, czy nawet naszych rodziców, był na tyle znikomy ogólnie i tak się mało o tym mówiło, że ja się nie dziwię, że ci ludzie nie są w stanie później wyjść z tego zamknięcia. Także mówię, temat jest bardzo złożony i ja nie jestem specjalistą, więc nie będę wam gadać nie wiadomo czego, bo też nie chcę gadać głupot. Ale po prostu uważam, że wiara powinna się opierać na osobistych korzyściach, na miłości, na nadziei, a nie na nienawiści do innego człowieka albo na lęku przed tym, że stanie się coś złego. A na przykład świadkowie Jehowy mają to, że oni się boją, że przyjdzie Armagedon, no nie? I że trzeba przed tym Armagedonem się chronić i tylko ci, którzy będą wierzyć w Jehowę, to oni trafią do raju, jak przyjdzie ten Armagedon cały. Więc też uważam, że to jest oparte na lęku, aczkolwiek tam jest naprawdę też o wiele grubiej, z tego co już słyszałam, z tego co już zdążyłam zobaczyć. Oczywiście jak przeczytam książkę Jak rozbiłam szkło, to będę w stanie więcej powiedzieć, ale myślę, że i tak najlepiej jest po prostu posłuchać jakichś wywiadów z byłymi świadkami Jehowy. Wiecie, co mi się bardzo nie podoba u świadków Jehowy? I tutaj akurat nie uderzam w ludzi, tylko właśnie w instytucje. To, że oni mają służyć, pukać do domów, stać na ulicy z tymi czasopismami, czy cokolwiek to jest. Ja nie uderzam w tych ludzi, co tam stoją, bo oni prawdopodobnie nawet nie są świadomi tego, w czym żyją tak naprawdę i co robią tak naprawdę. Ja uderzam w to, że w ogóle ktoś takie coś wymyślił. I dlaczego? Bo co? Bo ich religia jest jedyną prawdziwą? A skąd to wiedzą? W ogóle, czy to w wierze katolickiej, czy to w Świadkach Jehowy, ta Biblia jest tak interpretowana zbyt dosłownie, że to jest w ogóle. Oh my god! Nawet z tym nie będziecie się tatuować. Ludzie mówią, że tatuaż to grzech. Nie! Tatuowanie w tych czasach, kiedy Biblia została napisana, to było jakieś oznaczanie ludzi. Ja nie powiem wam dokładnie o co chodziło, ale tu nie chodziło o tatuaże, żeby sobie robić, nie wiem, tak jak ja mam kwiatki na obojczyku. No nie! Wtedy nikt o czymś takim nie myślał. A ludzie po prostu zaczęli to tak interpretować dosłownie, że zaczęli wymyślać sobie nowe zasady wiary. I to jest w tym wszystkim najdziwniejsze, najgorsze i najbardziej porąbane według mnie. Wiecie, ja myślę, że Biblia może naprawdę wielu katolikom pomóc w różnych kwestiach, tylko to trzeba spojrzeć na to z dystansem, a nie poddać się tej nadinterpretacji, bo Biblia nie powstała po to, żeby narzucić nam szereg zasad, przez które będziemy bać się żyć. Bo jeżeli powstałaby po to, to według mnie cała kwestia jakiejkolwiek religii w ogóle nie powinna istnieć.
Naprawdę, niech każdy sobie żyje jak chce, niech każdy wierzy w kogo chce lub w co chce, ale nie dajmy się omamić temu, żeby żyć w jakimś lęku, żeby żyć w zamknięciu, żeby mieć tak zamknięte horyzonty. I wiecie, ja na przykład też mam znajomych katolików. I ja szanuję ich wiarę. I jesteśmy w stanie porozmawiać o swoich poglądach, wymienić się poglądami, i jesteśmy w stanie też sobie nawzajem otworzyć oczy na różne kwestie. I jeżeli to nie jest narzucanie sobie poglądów, tylko po prostu mówienie swojej perspektywy, to jest jak najbardziej okej. Po prostu nie rozumiem kwestii tego, jak bardzo niektórzy ludzie chcą, aby wiara była wyznacznikiem czyjejś wartości i aby ludzie decydowali o tym, czy inny człowiek może być zbawiony, czy nie. Nie wiem, dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Ja chyba powiedziałam na ten moment wszystko, co chciałam powiedzieć w tym temacie. Trzymajcie się. Love ya so much.